Hej, kochani, jak się macie? Jak mija wam lato? Czy udało się już gdzieś wyjechać, odpocząć, choć na chwilę oderwać od codziennych obowiązków? A może dopiero planujecie wakacje i właśnie zastanawiacie się, czy do samochodu zmieści się jeszcze psie posłanie, zapas karmy, miski, zabawki, ręczniki i ta jedna ukochana piłka, bez której absolutnie nie można wyjechać nawet na jeden dzień. Bo wyjazd z psem wygląda czasem tak, jakby człowiek przeprowadzał się na kilka miesięcy, nawet jeśli jedzie tylko na weekend. Napiszcie nam w komentarzach, gdzie tego lata byliście. I koniecznie opowiedzcie, czy wasze psy albo koty podróżowały razem z wami, czy może zostały pod opieką kogoś, komu ufają. A zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chcemy powiedzieć wam o jednej zmianie. Zapewne część z was zauważyła, że przez pewien czas Kundel Podcast pojawiał się również w wersji z moim awatarem. Chcieliśmy spróbować czegoś nowego, trochę poeksperymentować i sprawdzić, jak taka forma zostanie przez was odebrana. I wiecie co? Mieliście rację. Wracamy do naszej dawnej, spokojniejszej formy. Do głosu, zdjęć naszych podopiecznych i opowieści, których można słuchać bez zastanawiania się, czy człowiek na ekranie za chwilę nie zacznie zbyt energicznie wymachiwać rękami. Awatar przechodzi więc na zasłużony urlop. Nie wiemy jeszcze, czy zabrał ze sobą krem przeciwsłoneczny, ale mamy nadzieję, że odpocznie. Sztucznej inteligencji nie wyrzucamy jednak całkowicie za drzwi. Od czasu do czasu wykorzystamy ją przy krótkich filmach. Może ożywimy któregoś z naszych piesków albo kotów, pozwolimy mu przez chwilę przemówić, zrobić zabawną minę czy opowiedzieć krótką historię. Ale główne odcinki Kundel Podcastu wracają do tego, co znacie i co, jak nam napisaliście, najbardziej lubicie. Do opowieści, do głosu Pawła i przede wszystkim do zwierząt, bo przecież to one zawsze były tutaj najważniejsze. Bardzo wam dziękujemy za szczere komentarze. Naprawdę je czytamy. Nie zawsze musimy się we wszystkim zgadzać, ale skoro tworzymy ten podcast dla was, chcemy wiedzieć, w jakiej formie najlepiej się go wam słucha. A dzisiejszy temat będzie pozornie bardzo prosty. Sen, jedzenie i zabawa. Czyli 3 dziedziny, w których wiele psów uważa się za prawdziwych specjalistów. Gdyby zapytać człowieka, czego potrzebuje do szczęścia, odpowiedź mogłaby być bardzo długa. Zdrowia, bezpieczeństwa, miłości, stabilności, pieniędzy, wakacji, spokoju, lepszej pracy, większego domu, mniejszej liczby rachunków i co najmniej jednego dnia, podczas którego nikt nie będzie od niego niczego chciał. A pies? Pies prawdopodobnie spojrzałby na nas i odpowiedział, czy jest coś dobrego w misce? Czy pójdziemy na spacer? Czy mogę położyć się dokładnie tam, gdzie za chwilę będziesz przechodzić? Oczywiście psie szczęście jest znacznie bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Psy potrzebują bezpieczeństwa, kontaktu, możliwości odpoczynku, ruchu, węszenia, przewidywalności i relacji z człowiekiem. Ale trudno nie zauważyć, że ogromna część ich codziennego życia obraca się wokół 3 rzeczy: snu, jedzenia i zabawy. I każdy pies układa tę hierarchię trochę inaczej. Są psy, które budzą się rano z wyraźnym przekonaniem, że najważniejszym zadaniem świata jest natychmiastowe napełnienie miski. Są takie, które jedzą śniadanie tylko dlatego, że wiedzą, iż po nim nastąpi spacer. Są też psie staruszki, dla których największym luksusem dnia jest spokojna drzemka na miękkim posłaniu, najlepiej w miejscu, z którego można jednym okiem obserwować człowieka. W fundacji widzimy to każdego dnia. Jeden pies potrafi przespać pół poranka, wstać, przeciągnąć się, przejść 2 metry i zasnąć ponownie, jakby właśnie zakończył wyjątkowo wyczerpującą wyprawę. Drugi słyszy otwieranie opakowania z odległości, z której człowiek nie usłyszałby nawet syreny alarmowej. A trzeci przynosi zabawkę dokładnie wtedy, gdy wszyscy mają zajęte ręce. Nigdy 5 minut wcześniej, nigdy 5 minut później. Zawsze wtedy, kiedy człowiek trzyma kubek, telefon, dokumenty albo talerz z obiadem. To nie jest przypadek. To jest doskonałe wyczucie chwili. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się więc temu, dlaczego psy śpią tak dużo, czemu zmieniają miejsca odpoczynku
I dlaczego czasem wybierają kanapę, choć obok stoi posłanie droższe od niejednego ludzkiego materaca? Porozmawiamy też o jedzeniu, o psach, które pochłaniają posiłek, jakby brały udział w zawodach, i o tych, które spoglądają na miskę z miną krytyka kulinarnego, któremu właśnie podano coś zdecydowanie poniżej jego standardów. Zastanowimy się również nad zabawkami. Dlaczego jeden pies kocha piszczącą kaczkę, drugi piłkę, trzeci kawałek sznurka, a czwarty ignoruje wszystkie drogie prezenty i z pełnym oddaniem bawi się kartonem? I najważniejsze, czy te zwyczajne rzeczy mogą nam powiedzieć coś istotnego o dobrostanie psa? Bo sen, jedzenie i zabawa nie są wyłącznie przyjemnościami. To także sygnały. Czasem mówią nam, że pies czuje się bezpiecznie. Czasem pokazują stres, nudę albo dyskomfort. A czasem oznaczają po prostu, że nasz pies właśnie odkrył najbardziej wygodne miejsce w całym domu. Oczywiście jest to nasze miejsce. No dobrze, zacznijmy od snu. Mam wrażenie, że gdyby psy mogły pisać poradniki o szczęśliwym życiu, pierwszy rozdział brzmiałby mniej więcej tak. Nigdy nie rezygnuj z drzemki tylko dlatego, że masz zaplanowaną kolejną drzemkę. Przyznajcie się, ilu z was spojrzało kiedyś na swojego psa około 11 przed południem i pomyślało: przecież on dopiero co wstał. Jak to możliwe, że znowu śpi? A potem mija godzina, pies zmienia tylko bok, przeciąga się, wzdycha, otwiera jedno oko, sprawdza, czy przypadkiem nie otwieracie lodówki i zasypia ponownie. I wiecie co? To jest całkowicie normalne. Dorosły pies potrafi przespać nawet 12–14 godzin na dobę, szczeniaki jeszcze więcej. Z kolei psie seniory czasami przesypiają znaczną część dnia i wcale nie oznacza to, że dzieje się coś złego. Oczywiście pod warunkiem, że poza snem nadal chętnie jedzą, spacerują i interesują się otoczeniem. W naszej fundacji widzimy to każdego dnia. Niektóre staruszki mają wręcz swój własny rozkład zajęć. Pobudka, krótki spacer. Śniadanie, drzemka, spacer. Drzemka regeneracyjna po spacerze. Obiad, drzemka poobiednia, a wieczorem jeszcze jedna, tak na wszelki wypadek. I powiem wam coś, czasami im zazdroszczę. Bo kiedy człowiek mówi, że jest zmęczony, zwykle słyszy: jeszcze tylko to zrób. A pies? Pies nawet się z tego nie tłumaczy. Po prostu zamyka oczy i uznaje, że świat może chwilę poczekać. Ale jest jedna rzecz, która od zawsze mnie fascynuje. Dlaczego pies, który ma miękkie legowisko, gruby materac, 2 koce i poduszkę, ostatecznie wybiera miejsce dokładnie tam, gdzie za chwilę będzie przechodził cały dom? Przecież wszyscy to znamy. Kupujemy piękne legowisko, czytamy opinie, porównujemy materiały, wybieramy najlepsze. Stawiamy je z dumą w salonie. A pies podchodzi, patrzy, obwąchuje i po chwili kładzie się na środku przedpokoju. Dokładnie tam, gdzie co chwilę ktoś przechodzi. I człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie zmarnował pieniędzy. Tymczasem odpowiedź jest znacznie prostsza. Pies bardzo często wybiera nie najwygodniejsze miejsce. On wybiera miejsce, z którego może obserwować swoje stado. To daje mu poczucie bezpieczeństwa. Bo dla psa najważniejsze nie zawsze jest to, na czym śpi. Często ważniejsze jest, obok kogo śpi. Jest jeszcze jedna rzecz, która od lat mnie bawi. Psy naprawdę potrafią zmieniać miejsce do spania z zadziwiającą regularnością. Najpierw legowisko, po godzinie dywan, potem chłodne płytki w kuchni. Za chwilę znowu kanapa, jeśli oczywiście jest na nią pozwolenie. A wieczorem łóżko opiekuna, bo przecież właśnie tam jest teraz najwygodniej. I nie, to wcale nie oznacza, że pies jest niezdecydowany. Najczęściej po prostu szuka miejsca, w którym w danej chwili czuje się najlepiej. Raz wybiera cień, bo zrobiło się ciepło. Za chwilę promienie słońca wpadające przez okno. Innym razem kładzie się tam, gdzie wszyscy domownicy oglądają telewizję, bo chce być blisko swojej rodziny. To pokazuje coś bardzo ważnego. Dla psa odpoczynek nie polega tylko na zamknięciu oczu. On przez cały czas obserwuje świat. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że śpi tak mocno, iż niczego nie słyszy. Spróbujcie tylko po cichu otworzyć lodówkę. Nagle okazuje się, że pies, który jeszcze przed sekundą spał najgłębszym snem świata, stoi już obok was z miną człowieka, psa, który przypadkiem znalazł się w kuchni dokładnie w odpowiednim momencie.
I jeszcze te sny. Każdy opiekun przynajmniej raz widział psa, który podczas snu przebiera łapami, cicho popiskuje, porusza uszami albo delikatnie merda ogonem. Wygląda to tak, jakby właśnie biegł przez łąkę albo śnił o najpiękniejszym spacerze swojego życia. I wiecie co? Naukowcy są zgodni, że psy, podobnie jak ludzie, przechodzą fazę snu REM. To właśnie wtedy pojawiają się marzenia senne. Czy możemy wiedzieć, o czym śnią? Nie, ale możemy się domyślać. Może znowu gonią piłkę. Może biegną za swoim ukochanym człowiekiem. A może po prostu śni im się kolejny spacer pełen nowych zapachów. Patrząc na niektóre nasze fundacyjne psiaki, mam czasami nadzieję, że śnią już tylko o dobrych rzeczach. Że nie wracają w snach do tego, co przeżyły wcześniej. Bo jeśli jest jedna rzecz, której życzyłbym każdemu psu na świecie, to właśnie spokojnego snu. Takiego, podczas którego nie trzeba już niczego się bać. No dobrze. Skoro już porządnie się wyspaliśmy, to czas przejść do drugiej wielkiej miłości większości psów – jedzenia. I mam wrażenie, że tutaj wielu opiekunów kiwa właśnie głową z uśmiechem. Bo wystarczy, że w kuchni cichutko otworzycie szafkę z karmą albo nawet tylko weźmiecie do ręki miskę i nagle pies pojawia się obok was z prędkością, której próżno szukać podczas spaceru, kiedy akurat wołacie go do siebie. To naprawdę fascynujące. Można wołać psa z ogrodu przez kilka minut. Fado, chodź. Cisza. Fado, no chodź. Nadal cisza. Ale wystarczy, że przypadkiem poruszycie pokrywką od pojemnika z karmą i pies zjawia się natychmiast. Jak? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że większość psów ma wbudowany specjalny radar do wykrywania jedzenia i działa on znacznie lepiej niż niejeden nowoczesny system alarmowy. Ale jedzenie dla psa to nie tylko zaspokojenie głodu. To także rytuał, poczucie bezpieczeństwa, przewidywalność. Zwłaszcza u psów, które kiedyś głodowały albo musiały walczyć o każdy kęs. W fundacji widzimy to bardzo często. Są psy, które zjadają całą miskę w kilkanaście sekund. Nie dlatego, że są łakome. One po prostu przez długi czas nie miały pewności, kiedy dostaną następny posiłek. Organizm i głowa zapamiętały, że trzeba jeść szybko, bo później może już nic nie być. Na szczęście z czasem wiele z tych psów zaczyna rozumieć, że miska będzie pojawiała się codziennie, że nikt im jej nie zabierze, że nie muszą się spieszyć. I obserwowanie, jak taki pies po raz pierwszy zostawia kilka chrupek na później, to naprawdę piękny widok, bo oznacza, że zaczyna czuć się bezpiecznie i chyba nie ma dla opiekuna większej nagrody niż właśnie takie małe sygnały. Oczywiście są też psy z zupełnie innym podejściem do jedzenia. Takie, które patrzą na swoją karmę z miną wybitnego krytyka kulinarnego. Podchodzą, wąchają, odchodzą. Po chwili wracają. Jeszcze raz wąchają. Spoglądają na opiekuna, jakby chciały powiedzieć: naprawdę? To ma być obiad? A potem wystarczy, że człowiek wyjmie z lodówki kawałek sera i nagle ten sam pies odzyskuje apetyt na życie. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że psy doskonale wiedzą, czym jest marketing. Bo przecież nie chodzi o to, że są głodne. One po prostu liczą na lepszą ofertę. To trochę tak, jakby mówiły: poczekam jeszcze chwilę, może kucharz przygotuje coś ciekawszego. Ale tutaj warto powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. My, ludzie, bardzo często okazujemy psom miłość przez jedzenie. Dam jeszcze jeden smakołyk, jeszcze kawałeczek, jeszcze coś ze stołu. Przecież tak ładnie patrzy. I właśnie to spojrzenie potrafi złamać nawet najbardziej twarde serce. Pies doskonale wie, jak patrzeć. To nie przypadek. Przez tysiące lat wspólnego życia nauczył się obserwować nasze emocje lepiej niż niejeden psycholog. Wie, kiedy jesteśmy zmęczeni. Wie, kiedy jesteśmy smutni. I bardzo szybko odkrywa, że odpowiednio przechylona głowa i para wielkich oczu potrafią zdziałać cuda. Problem w tym, że miłość nie zawsze powinna mieć smak sera czy kiełbasy. Czasami największym prezentem dla psa jest po prostu wspólny spacer, kilka minut zabawy, albo chwila, podczas której człowiek odłoży telefon i będzie tylko z nim. Bo uwierzcie mi, większość psów znacznie bardziej niż dodatkowego smakołyka pragnie naszej uwagi. I właśnie dlatego tak często przynoszą zabawkę dokładnie wtedy, kiedy siadamy do pracy. Nie dlatego, że chcą przeszkadzać. Po prostu przypominają: hej,
Ja też tu jestem. Skoro już pojawiły się zabawki, muszę zadać wam jedno pytanie. Czy też macie w domu psa, któremu kupujecie piękną, kolorową zabawkę, a on z zachwytem zabiera karton po przesyłce? Bo mam wrażenie, że producenci psich zabawek czasami bardzo się starają. Projektują nowe kształty, kolory, piszczałki, szeleszczące elementy. A pies mówi: dziękuję bardzo, poproszę pudełko i jest szczęśliwy. To zresztą jedna z rzeczy, które najbardziej lubię obserwować. Każdy pies ma swoją własną definicję dobrej zabawy. Jeden będzie godzinami aportował piłkę, drugi zakocha się w szarpaku, trzeci z dumą będzie nosił pluszowego misia większego od siebie, a czwarty uzna, że najlepszą zabawką świata jest zwykła gałązka znaleziona podczas spaceru. I wiecie co? To jest całkowicie normalne, bo dla psa liczy się nie cena zabawki. Liczy się to, co może z nią zrobić. Czy można ją gryźć, szarpać, nosić, ukryć, albo przynieść człowiekowi z miną mówiącą: patrz, jakie mam skarby. W fundacji bardzo często obserwujemy jeszcze coś innego. Starsze psy nieraz przez długi czas w ogóle nie wiedzą, czym jest zabawa. Dostają zabawkę, patrzą na nią, obwąchują i odchodzą. Nie dlatego, że są smutne, po prostu wcześniej nikt ich nie nauczył, że można bawić się dla samej przyjemności. A potem któregoś dnia dzieje się coś niezwykłego. Ten sam pies delikatnie bierze zabawkę do pyska, machnie ogonem, zaczyna ją nosić, zaprasza człowieka do wspólnej zabawy i wtedy człowiek ma ochotę bić brawo, bo to nie jest tylko zabawka. To znak, że pies znowu zaczął cieszyć się życiem i uwierzcie mi, takich chwil nie da się zapomnieć. I wiecie co? Im dłużej pracuję ze zwierzętami, tym częściej dochodzę do wniosku, że psie szczęście wcale nie jest skomplikowane. Nie mierzy się ceną legowiska, nie zależy od liczby zabawek, nie ma nic wspólnego z najdroższą obrożą czy najbardziej wymyślnymi gadżetami. Pies przede wszystkim chce czuć się bezpiecznie, chce spokojnie zasnąć, zjeść posiłek bez pośpiechu i wiedzieć, że za chwilę jego człowiek znajdzie choć kilka minut tylko dla niego. To naprawdę niewiele, a jednocześnie dla psa to cały świat. Dlatego kiedy dziś wrócicie do domu, poświęćcie swojemu psu kilka minut więcej. Usiądźcie z nim na podłodze, pobawcie się jego ulubioną zabawką, albo po prostu pogłaszczcie go trochę dłużej niż zwykle. Jestem przekonany, że właśnie takie zwyczajne chwile zostają z naszymi psami na całe życie. A teraz jestem bardzo ciekawy waszych historii. Czy wasz pies jest większym śpiochem, największym łasuchem, a może mistrzem zabawy? Koniecznie napiszcie o nim w komentarzu. Jak zawsze przeczytam je z ogromną przyjemnością. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie Kundel Podcast i udostępnijcie go komuś, kto kocha psy równie mocno jak my. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. I koniecznie pogłaszczcie dziś swojego psa również ode mnie.